Moje menu wigilijne. Farsz do uszek, pierogi z grzybami, kapusta z grzybami, krokiety z kapustą i grzybami, zakwas z buraków, ryba w piekarniku, ryba na patelni, ryba w cieście francuskim, ryba w ananasie, krewetki królewskie, krewetki z makaronem po królewsku, sałatka ze śledziem i buraczkami, sałatka ze śledziem, surówka z naci selera, surówka z kiszonej kapusty, surówka z czerwonych buraków, keks, piernik na maślance tani, ciasteczka maślane korzuszki i lukier cytrynowy. Oglądajcie. Witajcie Mangiare Łewki. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotowuję farsz grzybowy do uszek. Uszka jak u mamy. Przepis właśnie mam od mojej mamy. Ich przygotowanie jest czasochłonne, ale przyjemność z jedzenia uszek z barszczem wigilijnym nie da się porównać z niczym innym. Co nam będzie potrzebne? 40 gram suszonych grzybów leśnych. Ja mam prawdziwki. 1 cebula. Użyję szarlotki, 3 łyżki masła, 2 łyżki bułki tartej, sól i pieprz do smaku. Moje grzyby namoczyłam wczoraj, czyli moczyły się całą noc i w tej chwili przeleję je do garnka, postawię na ogniu i będę gotować około 40 minut. Grzyby postawiłam na ogniu i doprowadzę do wrzenia. I tak pozostaną na ogniu, na średnim ogniu aż przez 40 minut. Oczywiście jak zaczną się gotować, to ja odkrywam pokrywkę. Chciałam tylko przypomnieć, że grzyby gotuję w tej samej wodzie, co były moczone przez całą noc. Grzybki moje zaczynają się już gotować, więc w tej chwili zmniejszam na średni gaz i pozostawiam tak przez 40 minut. Co jakiś czas mieszam. Muszą się dobrze ugotować. Grzybki już mi się ugotowały, teraz je przecedzę i pozostawię do ostygnięcia. Woda z ugotowanych grzybków zostanie wykorzystana przeze mnie do barszczu czerwonego. W związku z tym, że pozostało nam jeszcze 10 dni do Wigilii, dlatego też ja ostudzę tę wodę i zamrożę. Jeżeli ktoś będzie robił farsz na grzybki 2 dni przed Wigilią, wówczas ostudzoną wodę może wstawić do lodówki. Ostudzoną wodę oczywiście po grzybkach, po ugotowaniu. Na rozgrzaną patelnię wrzucę masło, pozostawiam do rozpuszczenia. Następnie wrzucę pokrojoną bardzo drobno cebulę. Masło ładnie mi się rozpuściło, teraz wrzucę cebulkę i ją podrumienię. Użyłam cebulę szarlotkę, dlatego że ta cebula jest bardzo łagodna. Dlatego wolałam użyć tą cebulkę. Cebulka jest ładnie zeszklona i w tej chwili dorzucę bardzo drobno pokrojone moje grzybki. Wszystko to teraz wymieszałam, posoliłam, popieprzyłam do smaku i tak podsmażę z 2-3 minutki. Następnie dodam bułkę tartą. Do mojego farszu dodam teraz 2 łyżki tartej bułki. No i to wszystko zamieszam ładnie. Pozostawiam do ostudzenia. Taki farsz używam do przygotowania uszek. Dzisiaj pokażę Ci, jak zrobić pyszne pierogi z farszem z grzybami. Są tak pyszne, że sąsiedzi proszą o przepis.
Do miski wsypuję 500 g mąki. Mąka jest powszechna. Dodać pół łyżeczki soli. Patrz uważnie, aby nie przegapić żadnego szczegółu. Wszystko zamieszać. Dodać 50 g masła. Dodać 50 g kwaśnej śmietany. Jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale, to serdecznie Cię zapraszam do subskrybowania. Tu jest pysznie. Teraz to wszystko zamieszać. Dodać 200 ml wrzątku. Zamieszać i zagnieść ciasto. Na stolnicę posypać ciut mąki, wyciągnąć ciasto i kontynuujemy wyrabianie ciasta. Ciasto ma być elastyczne. Już subskrybujesz mój kanał, stuknij w dzwonek, a będziesz powiadamiany o wszystkich nowych filmach. Teraz robimy taką kulę i dzielimy na pół, na dwie równe części i robimy małe bochenki. Należy je tak zwinąć, tak jak pokazuję. Zobaczcie, jakie mięciutkie ciasto, elastyczne. Najlepsze ciasto pod słońcem, chciałam powiedzieć. No bardzo elastyczne. Polecam to ciasto na pierogi, a farsz zaraz zobaczysz, jaki będę miała do pierogów. Teraz należy przykryć te dwa bochenki i pozostawić na 15 minut. Ja teraz nastawię mój timer, moją sowę, która pokaże czas.
Minęło 15 minut. Ja teraz ciasto rozwałkowałam i robię małe krążki na moje pierogi. Ciasto jest naprawdę elastyczne. Polecam Ci to ciasto. Każdy będzie prosił przepis od Ciebie. Mam przygotowany farsz grzybowy. Jak ja go robiłam, to już Ci powiem. Wzięłam 700 g grzybów, pieczarek, 2 cebule duże, 1 łyżka masła, 3 łyżki oleju roślinnego i jak ja to zrobiłam, to Ci mówię. Grzybki pokroiłam bardzo drobno, podsmażyłam na patelni jednej. Na drugiej patelni podsmażyłam cebulę. Oczywiście na cebulę smażyłam na oleju i na maśle. To samo grzybki smażyłam na oleju i na maśle. Jak cebula już się podsmażyła, to ja ją połączyłam razem z grzybkami. Dodałam jeszcze do grzybków 2 łyżki sera utartego, tak zwanego parmezano, i dodałam 4 łyżki bułki tartej. Dodałam też trochę soli i trochę pieprzu. To wszystko zamieszałam. No i później, jak widzicie, mam już gotowy farsz i robię wspaniałe pierogi. I tak wyglądają moje pierogi. Zobacz, ile mi wyszło. Piękne. Jeszcze mam ciasto na pierogi. Teraz wrzuciłam pierogi na gotującą się wodę. Do wody wsypałam sól i dodałam 2 liście laurowe. No i teraz wyciągam pierogi do miski. Wyciągnęłam liść laurowy, który mi wpadł do miski. Ok. No i takie pierogi będę serwować z cebulką podsmażoną na oleju z masłem. W środku tam w misce mam masło. Na dole miski miałam masło i jak wrzuciłam gorące pierogi, to masło mi się fajnie rozpuściło i teraz wykładam na talerze. A teraz ugotowane pierogi, drugą część, położyłam na drugiej misce i polewam cebulką. Tamte pierogi w tamtej misce są z masłem, a te są z cebulką. Są bardzo pyszne, polecam robić takie pierogi. Polecam właśnie to ciasto na pierogi. Możecie robić farsz, jaki Wam się podoba. Farsz z ziemniakami i z serem. Możecie dawać jakieś owoce do środka. To jest idealne ciasto na pierogi. Wszystkie składniki znajdziecie w opisie tego filmu. Mam tu kilogram kapusty i grzybki. Grzybki gotuję do miękkości, natomiast kapustę wrzucam do garnka, daję wodę, dodaję wszystkie moje przyprawy i będę dusić tą kapustę do miękkości. Należy zawsze próbować. Ja przykryłam tą kapustę i dusiłam na średnim ogniu. Tutaj już mam ugotowane grzybki, kroję na drobno. Wodę z grzybków nie wylewam, gdyż tą wodę dodamy do kapusty kiszonej. Teraz grzybki wrzucam do kapusty kiszonej i przecedziłam tą wodę i dodałam też do kapusty. Wszystko to dusimy kilka minut odkryte. Tutaj sobie podkroję 1 dużą cebulę. Na patelnię dodałam masło. Masło jak się rozpuści, to podsmażę cebulę. Oczywiście kapustę należy co jakiś czas mieszać, żeby nam się nie przypaliła. Do cebuli podduszonej dodaję łyżkę mąki i teraz wleję też troszkę tej wody z kapusty i zrobię taki gęsty sos i wszystko to dodam do kapusty z grzybami.
Jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale, to serdecznie zapraszam do subskrybowania. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostaniesz tutaj. Tutaj jest pysznie. A jak przepis Ci się spodobał, to proszę o ocenę, zostaw łapkę w górę i napisz jakiś komentarz. Zobacz, jakie to proste i już kapusta jest gotowa. Polecam zrobić taki pyszny przepis. Udostępnij ten przepis na swojej stronie społecznościowej. Ciao tutti! Dzisiaj zapraszam na krokiety z kapustą i grzybami. Nowych widzów zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Oto składniki: na naleśniki 250 g mąki, 2 jajka, 1 szklanka mleka, 1 szklanka wody, olej lub masło do smażenia. Na farsz pół kg kiszonej kapusty czy suszone grzyby, 100 g kiełbasy, 100 g boczku, 1 łyżka płynnej Maggi, na panierkę 2 jajka, 1 szklanka bułki tartej, olej do smażenia lub masło klarowane. Przygotuj ciasto z mąki, jajek, wody, mleka, szczypty soli. Usmaż na patelni o średnicy 24 cm cienkie naleśniki. Kapustę drobno pokrój, zalej niewielką ilością wody, dodaj pokruszone, suszone grzyby, przykryj, gotuj na małym ogniu do miękkości, odsącz. Boczek pokrój w drobną kostkę, wysmaż, dodaj pokrojoną w kostkę kiełbasę i smaż kilka dobrych minut. Dodaj do kapusty. Następnie wlej Maggi, przypraw solą i pieprzem, wymieszaj. Duś jeszcze kilka minut, odstaw do ostudzenia. Tutaj, jak widzicie na filmiku, dusi się kapusta już z kiełbasą i boczkiem. Na naleśniki nakładamy cienką warstwę farszu. Boki zakładamy do środka jak w kopercie i rolujemy. Maczamy w jajku przyprawionym solą i pieprzem, a potem obtaczamy w bułce tartej, tak jak widzicie tutaj na tej fotce. A następnie smażymy na oleju, na średnim ogniu, smażymy po kilka minut, 1,5 minuty do 2 z jednej strony. Krokiety nasze muszą się ładnie zarumienić, no i podajemy takie krokiety z barszczem czerwonym. Pamiętajmy, że burak musi być najpierw umyty. Już pokroiłam buraki do środka. Został jeden burak, bo ja nie chcę kroić do pełna, tylko zostawię trochę. I teraz tak, ząbek czosnku zgniatam, ok, wrzucam do środka. Wrzucam moje przyprawy, bazylię, kolendrę, pieprz czarny i korzeń tego właśnie chrzanu. Ok, to wszystko tu wrzucę. Teraz mamy wodę, przygotowaną letnią wodę. Bierzemy na litr wody, tu jest litr wody, dajemy łyżkę, łyżkę soli niejodowanej, to jest sól kamienna, bardzo ważne. I dodajemy 2 łyżki cukru. Można dać łyżkę, łyżkę damy, nie 2. Łyżkę, później zobaczymy, bo jak będzie więcej płynu, no to dorobimy. Słuchajcie, i to wszystko teraz zalewamy, aż się zakryją wszystkie nasze składniki. Jeszcze muszę dobrze rozmieszać tą sól, ale to nieważne, rozpuści się. Tak, zalejemy, ok, aż do pełna. Dobrze się rozpuściła. I co teraz, kochani? Co teraz? Teraz bierzemy, przykrywamy. A, jedna ważna rzecz. O, mamma mia, zielona pietruszka. Najważniejsza rzecz. Piętka z razowego chlebu, która przyczyni się, że ten zakwas, czyli te buraki z wodą zaczną pracować. Włożymy to, muszę to przycisnąć dobrze gdzieś tam. Ok, palcem przycisnęłam, nic nie szkodzi. Kochani, teraz to robimy. Przykrywamy nasz ten przyszły zakwas buraczany ściereczką. Musi oddychać nasz zakwas. Nie zakręcamy nigdy
żadną pokrywką. Bierzemy gumkę, kładziemy tak i co? Mamy taki zrobiony przyszły zakwas, pozostawiamy go w ciepłym miejscu od 18 do 22 stopni, w ciepłym, ciemnym miejscu na kilka dni. Codziennie, 2 razy dziennie albo minimum raz dziennie zamieszać. Mieszamy taki zakwas, kochani, łyżką drewnianą, a nie metalową. Pierwsza sprawa. Druga sprawa, gdyby jakiś nalot się zrobił na naszym tutaj zakwasie, to leciutko zebrać. Po 4-5 dniach zakwas powinien być dobry, wtedy przelewamy do butelek i pozostawiamy w lodówce na maksymalnie 10 dni. Ewentualnie do butelek pasteryzujemy, przelewamy i pasteryzujemy, ale zobaczymy się za kilka dni. Tak wygląda mój zakwas buraków po 3 dniach. Ja już wyciągnęłam chlebek z tego zakwasu. O, zobaczcie jaki ma kolor. Dobra, no i czekamy jeszcze kilka dni. Pracuje mój zakwas buraczany. Dzisiaj mija 4 dni od kiedy go zrobiłam. Tak wygląda, tak jest przezroczysty. Teraz co, kochani? Taki zakwas przeleję do półmiska. Ok. I oj, prysło. Dobra jest. Powiem wam jedno, że z powrotem możemy tutaj do tych buraków wlać wodę przygotowaną z cukrem i solą, zalać i przyprawy wrzucić i możemy dalej robić ten zakwas. Drugi może będzie słabszy, ale to nic nie szkodzi. Zaraz wam powiem jaki jest pyszny. Wezmę łyżkę i spróbuję przy was. Poczekajcie. Ale pyszne, ale kwaśniutki, super. No i co, kochani? Ja tutaj mam wyparzone 2 butelki po Passato di Pomodoro. Przeleję je do butelek. Znaczy przeleję ten zakwas do butelek. Zobaczymy ile tutaj mi wmieści się. Ok, ale narozlawałam. Ojejku, mamma mia. Dobra, to tu zostało trochę, to wypiję. Dobra jest. I wiecie co? Ale narozlawałam. I taki zakwas stawiamy do lodówki na, no może stać tak, do 10 dni. Ewentualnie jak chcemy go mieć na dłużej, to, no myślę, że tu nie jest, to jeżeli chcemy mieć dłużej ten zakwas, to pasteryzujemy. Ciao a tutti! Dzisiaj mnie nagrywa moja córka mojego męża. Valeria, puoi salutare tutti i miei amici? Ciao a tutti, buon Natale! Buon Natale, auguri. Właśnie przyszła córka z mężem, córka mojego męża. I wyobraźcie sobie, ja przygotowuję obiad. Obiad dzisiaj świąteczny jest z rybami. I to jest dorata, inaczej orata. Kochani, jak ja zrobiłam? Valeria, avvicinati. Allora, io qui, ja tutaj do tej rybki nic takiego nie wkładałam, tylko prezzemolo, pietruszkę i po prostu lekko posoliłam. Można dać do rybki do środka cytrynę. I teraz tą rybkę, Valeria riprendi o così, tą rybkę, kochani, wkładamy do piekarnika nagrzanego na 190 stopni i zapiekamy około godziny, no może i mniej. Jak wiemy, czy rybka jest zrobiona? Jeszcze raz, wynikła. Rybka jak jest zrobiona, to nam ta oś musi nam dobrze wychodzić. Jak ciężko nam wychodzą te ości, to znaczy się, o tutaj też można sprawdzić. Zobaczcie, zaraz wam pokażę, tylko że się, o widzicie, wychodzi, tylko trochę się ususzyła, bo za długo trzymałam. W każdym bądź razie to jest dorata po polsku, a inaczej orata. I to jest najprostszy sposób. Później obieramy i kładziemy troszkę cytryny, pietruszkę i jest ok. I my taką rybkę będziemy jeść i będę serwować. A używania piekarnika nie musimy używać też
oleju czy tam innych tłuszczy do smażenia. Po prostu rybę robimy w papierze do pieczenia. Ja tutaj mam filety rybne, które zawinęłam w papier do pieczenia. Zobaczcie, tak zawinęłam, pokazuję Wam ładnie z tej strony. I teraz ta rybka mi się robiła przez 5 minut. Jak to są kostki takie rybne, dorsza, to jest dorsz. No i zobaczcie, jest już zrobiona, dosłownie 5 minut na patelni. O. Ryba dorata jest już wyczyszczona, umyta. Do środka ryby wsypię przyprawę ziołową do ryb. Teraz włożę 2 plasterki cytryny oraz 2 gałązki pietruszki. Zapraszam serdecznie do subskrybowania mojego kanału. Zostawcie łapkę w górę i napiszcie jakiś komentarz. Lubię czytać Wasze komentarze. Tutaj mam jedno opakowanie ciasta francuskiego o wadze 265 g. Należy pokroić w wąskie paski, tak jak pokazuję na filmie. Bardzo proszę, napisz mi, z jakiego miasta i kraju oglądasz mój kanał. Będzie mi bardzo miło. Tutaj mam formę wyłożoną papierem do pieczenia. Położyłam rybę. I teraz na rybę położę paski z ciasta francuskiego. Należy położyć tak te paski, jak pokazuję na filmie. Zapraszam Was na mój kanał. Na moim kanale znajdziecie bardzo dużo przepisów. Należy wejść na playlistę i wybrać sobie opcję, która Wam odpowiada, czyli mięsa, zapiekanki, ciasta, desery. Wszystko znajdziecie na moim kanale. Jeżeli jesteś pierwszy raz, to bardzo proszę zaznacz dzwonek, zasubskrybuj, a będziesz powiadamiany o wszystkich moich filmach. Zapraszam Was też na moje kanały kulinarne, które znajdują się na YouTubie. Linki na te kanały zostawiam w opisie filmu. Teraz należy polać rybę oliwą z oliwek, tak jak pokazuję na filmie. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika do 180 stopni i pieczemy przez 30 minut. I oto gotowa, pyszna ryba. Tak się prezentuje. Dorsza, tutaj jest 400 g, 2 cebule pokrojone w piórka, pieprz, sól, 2-3 łyżki keczupu, puszka ananasów krojonych, albo mogą być takie w talarki. Papryka pikantne, czyli papryka, ostra papryka i olej. Weźmiemy naszego dorsza, że nasz dorsz może mieć tu takie właśnie, o zobaczcie, takie spiny, czyli takie ości. To trzeba wszystko wyciągnąć. Jeżeli mamy pincetę, pincetą, a jak nie, to ja to będę wyciągać nożem, bo to jest bardzo niebezpieczne. Dorsza teraz pokroimy w takie właśnie paski. O, takie właśnie. O. Mi tak niewygodnie, ale nie chcę zasłaniać. Ok. Na rozgrzany olej wrzucamy naszą cebulę i podsmażamy.
Mieszając co jakiś czas naszego dorsza posolimy troszkę i popieprzymy. Teraz naszą cebulę zalewamy sokiem z ananasa i teraz troszkę to tak podgotujemy. Jednocześnie wrzucimy naszego dorsza do naszej patelni. O. Dodamy trochę keczupu. Tutaj mam keczup słodki, dlatego że dosypiemy też tutaj troszkę papryki pikantnej, czyli ostrej papryczki. Każdy sobie doprawia jak lubi. Ja tylko ciut dam tej ostrej papryczki z tego względu, że nie mogę za bardzo ostrej. No nie mogę tak za bardzo. Mamy też nasze ananasy. Ja tutaj wrzucę połowę, bo to jest... Dusimy kilka minut i zobaczymy po 3 minutach, jak wygląda nasz dorsz. Ale go jeszcze tutaj możemy teraz go przewrócić na... I tak pozostawimy jeszcze na kilka minut. Ciao tutti, witajcie na kanale Mangiare Łewki. Dzisiaj zapraszam Was na danie z krewetkami królewskimi. A wszystkich nowych widzów zapraszam do subskrybowania tego kanału, do lajkowania i zapraszam Was na nowe moje kanały. Tutaj mam kilogram ziemniaków, 1 mała torebeczka szafranu, 1 cebula, 8 dużych krewetek królewskich, sól i oliwa z oliwek. Teraz 2 litry wywaru warzywnego mamy, tu 2 łyżki oliwy. Do oliwy wrzucamy pokrojoną cebulę, należy ją lekko podsmażyć. Tak jak pokazuję na filmie. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Wrzucić pokrojone w kosteczkę ziemniaki i tak je lekko podsmażyć. Teraz je posolić. Mieszamy. Teraz zalewamy tym wywarem warzywnym nasze ziemniaki. Tak, aby przykryć ziemniaki. Wlewamy tyle wywaru, żeby przykryć ziemniaki. Gotujemy około 20 minut. Sprawdzamy, czy są ugotowane. Sprawdzamy łyżką, są ugotowane. Tutaj do szafranu wlewam pół chochelki gorącego wywaru warzywnego. Należy ten szafran rozmieszać z wywarem warzywnym. I dodajemy do naszych ziemniaków. I to jest składnik sekretny. Polecam Wam, bo to jest coś wspaniałego. Teraz zamieszać i wyłączyć gaz. A teraz blendujemy ziemniaki. Nawet gorące, nie trzeba czekać, żeby ostygły, bo właśnie danie ma być gorące. Więc my blendujemy te ziemniaki. Zobaczcie, jaki fajny krem się zrobił. Zapraszam Was na moje kanały. Linki na moje kanały zostawiam Wam w opisie tego filmu. Dziękuję Wam bardzo za każdą łapkę w górę i za każdy komentarz oraz za podbicie kanału. A tutaj mam 8 krewetek królewskich i kładziemy je na rozgrzaną patelnię. Teraz to jest bardzo ważne, co robimy. Na rozgrzanej patelni takiej do grilla grillujemy te krewetki dosłownie
3 minuty z każdej strony, nie dłużej, bo im dłużej będziecie je smażyć, one się zrobią gumowate, więc to jest bardzo ważny moment. Krewetki nie mogą być dłużej niż 3 minuty z każdej strony. Po 3 minutach przekręcamy i wyłączamy gaz pod krewetkami. A później zobaczycie, jak ja to teraz podam. Na każdy talerz układam 2 duże krewetki królewskie, no i co? I kładę tutaj krem z ziemniaków, posypuję pietruszką i to jest najlepsze jedzenie, jakie może być pod słońcem. Te krewetki właśnie serwowałam na święta Bożego Narodzenia u nas w domu i każdemu smakowało. Każdy powiedział, że jest bardzo pyszne, więc polecam Wam. Jest to typowo danie włoskie, ale w Polsce też możecie zrobić. No to nic mi nie pozostaje, jak zabrać Was na przepis. Andiamo, idziemy do kuchni. Słuchajcie, no to tu mój mąż mi chciał pomóc i obrał jedną, ale mówiłam mu, że ma mi głowę zostawić, ale ja Wam pokażę. Tutaj przestawię ten talerz. Dobra, pokazuję Wam. Tutaj mamy taką właśnie krewetkę i ją trzeba tutaj obrać. O, przede wszystkim, o, głowa też wyszła. Widzicie, też sama źle zrobiłam. Jak to zrobić? Trzeba ją obrać. Trochę trzeba się pomęczyć. W głowie jest najwięcej jest właśnie smaku. W głowie tego gamberetti, czyli w krewetce. O, ok. I ja głowy powinnam zostawić. To tak wygląda. Nie mam na razie dobrego oświetlenia w tej kuchni. Jeszcze się nie zorganizowałam. Dobra, nie wiem, czy to tak przesunąć tą kamerkę. Może tak. Dobra. Jeszcze raz. Będę Wam pokazywać. Tu mamy tą krewetkę. Ona właśnie. Trzeba ją obrać. A głowę zostawić, bo właśnie jak będziemy na patelni, to ona się poddusi trochę i z głowy wyjdzie największy smak. Ale te wąsy trzeba wyrwać. O, wyrwiemy wąsy. Ok. I taka krewetka już bez ogona takiego, bez tej łuski, tylko to. Dobra, obieramy wszystkie. Wodę nastawiłam na makaron. Makaron każdy sobie może zrobić, jaki mu się podoba. Ja chcę zrobić fettucciny, ale fettucciny mam już gotowe, takie fettucciny ze sklepu. Ok, dobra. Na patelnię też wrzucimy troszkę cebulki i cebulkę poddusimy na oleju i na masełku, tak pół na pół. Jak już będzie podduszona cebula, no to wrzucimy nasze gamberetti, wlejemy sos pomidorowy. Oj, zeszło. Widzicie? To jest ten cały smak. Słuchajcie, już ojejku, już opłukałam i te resztki wyrzucę. Ok. I teraz zabieramy się za patelnię. Na patelnię muszę wrzucić cebulę pokrojoną i podsmażyć. Także idziemy teraz smażyć cebulę. Ręce sobie wytrę. Ok. Słuchajcie, tutaj mam przygotowaną jedną cebulę z kaloni, czyli szalotkę. Na patelnię wlałam tak gdzieś 2 łyżki oliwek i teraz wrzucę tą cebulę. Cebula wylądowała na patelni, teraz ją lekko podsmażę. Tak. Później dodamy sos pomidorowy. Doprawimy solą i pieprzem nasz sos,
a na końcu wrzucimy nasze przygotowane krewetki. Tutaj ja już nastawiałam wodę na makaron, ale makaron to jest bardzo szybko, bo fettuccine się szybko gotują, więc najpierw muszę przygotować ten sos. Świeży pieprz, troszeczkę pieprzu i troszeczkę damy soli. Ok. Ja wiecie co, jeszcze tutaj wleję troszkę gorącej wody do mojego sosu. Woda jest niesolona. Ok, dobra. I to troszeczkę pozostawimy, żeby nam się po prostu zagotowało. Ja tutaj już wodę pod makaron włączę, żeby mi się zaczęła gotować. Ok, dobra, super. Tutaj ten sos to po prostu 2-3 minuty i ojej, jeszcze tutaj jest i będzie gotowy. No już wam pokazuję, jak to wygląda. Ok, zaraz wrzucimy nasze gamberetti, czyli krewetki. A woda jak nam się będzie gotować, to wrzucimy nasz makaron. Ja tutaj przygotowałam fettucciny gotowe i będę je gotować według przepisu 8 minut al dente. Al dente znaczy na półtwarde. Patrzcie, jak zmieniły już kolor moje gamberetti. A tutaj makaron się gotuje, pełno pary. No niech zamieszamy go, a później go bezpośrednio przecedzimy do naszego sosu. Super, zmniejszę tylko gaz. Dosłownie 5 minut. Ok, super. Spróbuję, jaki smak ma. Czy nie trzeba doprawić? Rewelacyjny. Super, super. Jeszcze to przykryjemy na chwilę. Pozostawimy jeszcze na 2 minutki na średnim gazie. Makaron już jest gotowy. Ja go teraz wyłączę i łychą cedzakową przerzucę na patelnię bezpośrednio. Trochę z tą wodą, bo ta woda jest dobra. W tej wodzie jest właśnie, są skrobie, amido. Ok. Odcedzimy i wrzucamy do naszego makaronu. Muszę sobie pomóc tym widelcem takim dużym. Ok. Momenta. Resztę makaronu. Słuchajcie, włączyłam palnik tutaj i teraz zamieszamy to wszystko. O. Mi się uda podrzucić, to będzie ok, bo patelnia jest trochę mała, a tego sosu jest dużo, ale jakoś to zrobimy. Ok. Zobaczcie, trzeba tak nabrać wprawę, żeby podrzucać taką patelnię. No ale jeszcze raz podrzucimy. O, wyłączymy gaz. I teraz nałożę pięknie na talerz. Bliska pokażę, jak wygląda. Słuchajcie, zasiadam i jem. Nie mam takich warunków, żeby postawić tak dobrze kamerkę i się pokazać, ale wiecie, że ja lubię się pokazywać. Na początku się pokazałam, a teraz nie, ale to nic nie szkodzi. Makaron jest bardzo gorący. Muszę poczekać chwilę, bo tylko co wyłożyłam na talerz. Pyszny. Ja pokazuję składniki na jedną osobę. Mój mąż nie lubi śledzia, więc robię na jedną osobę, a przepis na 4 osoby znajdziecie pod filmikiem.
Także będą potrzebne dwa płaty śledziowe z zalewy octowej, pół jabłka winnego, 1 buraczek czerwony ugotowany, dwa ogórki kiszone, pół cebuli czerwonej, majonez, chrzan, sól i pieprz. I zaraz Wam pokażę, jak przygotować tą sałatkę. Najpierw kroimy w kosteczkę drobną naszego ogórka kiszonego. Samo ukisiłam. Tak, pokroimy go bardzo drobno. Ok. Coś się tutaj robi z tym nożem. No i tak go pokroimy w taką właśnie, widać, kosteczkę drobną. Tak bardzo drobno pokroiłam też moje jabłko i wrzucamy do naszej sałatki. A teraz biorę się za cebulę. Też również pokroję w drobną kosteczkę. Cebula już jest pokrojona. Wrzucam do naszej sałatki. A teraz wezmę się za buraka. Również go pokroję w kosteczkę. Buraczka też pokroiłam w taką, jak widać, drobną kosteczkę. Nie za drobną, nie za grubą. Wrzucamy do naszej sałatki. Teraz biorę się za śledzia. Śledzia mamy też pokrojonego w bardzo drobną kosteczkę, widać, i wrzucamy do naszej sałaty śledziowej. Teraz, ojejku, się przekręciło. Jak tak mamy już przygotowaną sałatkę, widać, to proszę, to wsypujemy troszkę soli do niej, nie za dużo, bo musimy najpierw później spróbować, trochę pieprzu. Teraz weźmiemy się za nasz majonez, do majonezu dodajemy nasz chrzan, mieszamy, wymieszamy porządnie i teraz przełożymy to do naszej sałaty śledziowej z burakiem. No tak, no naprawdę będzie pyszna. Ok. Teraz wszystkie składniki musimy zamieszać. Widać, zamieszamy. Pozostawimy w lodówce na 2 godziny przed podaniem, czyli sałatka musi stać co najmniej 2 godziny, żeby przeszła smakami, bo taką od razu to nie możemy podać. Także proponuję, żeby taką sałatkę podać, zrobić wcześniej. Oczywiście wszyscy robią wcześniej wszystkie potrawy na stół wielkanocny, czy na jakąś inną imprezę, bo ta sałatka nie nadaje się też na różne inne przyjęcia. Zawsze warto sobie zrobić, bo jest smaczna, ożywiająca. Ciao a tutti, witajcie Mandziare Łebki, jesteś w kuchni włoskiej. Dzisiaj pokażę, jak szybko można zrobić pyszną surówkę do obiadu z płatami śledziowymi, z kapustą pekińską. Kapustę pekińską już pokrojoną, osuszoną, pół jabłka, 2 płaty śledziowe już są gotowe, takie już można kupić w sklepie gotowe, pół cytryny, to będzie 1 średnia marchewka, 1 cebula szalotka, 3 kopiate łyżki kwaśnej śmietany, sól i pieprz. Tak przygotowane składniki łączymy w półmisku i doprawiamy. Wszystko już wylądowało w półmisku. Teraz wlewamy nasz sok z pół cytryny. Solimy. Troszkę możemy popieprzyć, kto lubi. Teraz wlewamy naszą śmietanę. I kochani, to wszystko trzeba zamieszać, aby nam się połączyły składniki. Jeśli zauważymy, że jest mało śmietany, to możemy dołożyć jeszcze 1 łyżkę. Ja tutaj widzę, że jest mało śmietany, więc dołożę jeszcze 1 łyżkę śmietany. I zamieszam. No i taką surówkę wstawiamy do lodówki na pół godziny, żeby nam przeszła smakami. Zapraszam do robienia takiej wspaniałej surówki do obiadu.
Zrobiłam szybką i prostą sałatkę i bardzo zdrową do obiadu. Polecam ją. Będziecie ją robić cały czas. Tutaj użyłam 1 latugi, 2 łodygi naci selera i 1 marchewkę. Jeżeli chodzi o nać selera, to ją obrałam tak jak rabarbar. I to wszystko posoliłam, skropiłam sokiem z cytryny, polałam oliwą z oliwek i gotowe. Oto sałatka z kiszonej kapusty, tylko 3 składniki. Ja użyłam kiszonej kapusty, 2 takie większe garści pokroiłam. Utarłam 1 marchewkę, dodałam cebulkę razem z górną częścią zielonego, czyli szczypiorek. Ta cebula pochodzi z Kalabrii, nazywa się czerwona cebula z Kalabrii. Cebula z miejscowości Tropea. I tylko należy to posolić, popieprzyć, dodać trochę oliwy z oliwek. Ja dodałam oliwy z oliwek oto takiej. Olio extravergine di oliva italiano, 100% italiano. Kochani, i to jest sałatka do obiadu. Możemy te ugotowane czerwone buraki kupić w dużych sklepach, supermerkatach. No to ja starłam kilka ugotowanych buraków. Później 1 kwaskowate jabłko. Dałam garść żurawiny. Posoliłam, łyżeczkę cukru, troszkę pieprzu, no i oczywiście sok z 1 cytryny i polałam olejem z oliwek. Jest idealna do obiadu. Ja to Ciao a tutti, witajcie na kanale Mangiare Łewki. Wszystkich nowych widzów serdecznie zapraszam do subskrybowania mojego kanału Mangiare Łewki. A teraz zapraszam na przepis. I oto składniki: 200 g masła, 4 białka, 300 g mąki pszennej przesianej, mąka tortowa, 200 g cukru pudru, 100 g rodzynek, 15 g proszku do pieczenia, 50 g owoców kandyzowanych, 4 żółtka. Jajka są duże. Tutaj białka dobrze połączą z naszą masą. Formę mam o średnicy 12×30. No i teraz jeszcze jedna rzecz, że musimy włączyć wcześniej piekarnik na temperaturę 180 stopni. Funkcja góra-dół, będziemy piec na środkowej półce. I teraz jest taka rzecz, że po 30 minutach pieczenia bierzemy nóż, maczamy w maśle takim rozpuszczonym i przekrawamy nasz keks, żeby nam się ładnie roztworzył na pół. Wkładamy i następne 30 minut pieczemy. W sumie pieczemy do suchego patyczka. Jak już nasz keks jest upieczony, to stawiamy go, żeby nam się ostudził. Robimy lukier cytrynowy. Na ostudzony właśnie keks polewamy i posypujemy ulubioną posypką. Ja posypałam skórką kandyzowaną pomarańczy. Zapraszam Was do robienia takiego keksu. Keks jest przepyszny, idealnie się prezentuje wśród innych ciast na stole świątecznym. Zapraszam Was na inne filmy na moim kanale Mangiare Łewki. Zostawcie subskrypcję, lajka i wesołych świąt. Ciao a tutti! Nam potrzebne 2 formy, jedna 26×12, druga 36×15, później pół kilo mąki, 4 jajka i
50 gram żurawiny, 50 gram orzechów włoskich, 50 gram skórki z pomarańczy kandyzowanej, 1 płaska łyżeczka sody oczyszczonej, 400 gram cukru, 400 ml maślanki, 125 gram margaryny i całe opakowanie przypraw do pierników. No i szczypta soli będzie nam potrzebna i troszkę mąki, żeby obtoczyć nasze właśnie owoce te. I piekarnik nastawiamy na temperaturę 200 stopni i będziemy piec plus minus 45 minut, ale to będziemy sprawdzać. Co najpierw? Najpierw wlewamy maślankę do garnka i wsypujemy cukier. I to musimy wszystko zagotować. Wlewamy i wsypujemy nasz cukier. I teraz to wszystko musimy mieszać, aż się zagotuje. No i troszkę musimy pogotować. Margarynę zamieszam, aż nam się rozpuści. No i wsypiemy nasze przyprawy korzenne. Wsypię przyprawy, zamieszam i wstawię do zlewu do zimnej wody, ostudzę. Proponuję taką czepaczkę i taką czepaczką rozprowadzić te nasze przyprawy. Teraz nastawiamy piekarnik na 200 stopni. Funkcja góra-dół, bez termobiegu. Ostudzoną maślankę z przyprawami i z cukrem to wlewamy do naszej mąki przysianej. Okay. Wszystko ładnie zamieszamy. O, ale wbijemy też nasze żółtka. Mieszamy łyżką. Ok, żeby się wszystkie nam składniki połączyły. Takimi energetycznymi ruchami mieszamy. Zobaczcie, ładnie nam się połączą te składniki. I teraz dodamy naszą sodę, tylko musimy ją rozpuścić w troszkę zimnej wody. Do sody wlałam troszeczkę zimnej wody, zamieszałam to wszystko i wlewam do naszej masy. To wszystko zamieszamy. No a teraz ubijemy nasze białka ze szczyptą soli. O, zobaczcie, już jest wszystko gotowe. Dodajemy szczyptę soli i ubijemy na sztywną pianę. Teraz białka dodajemy do naszej masy. I delikatnie to wszystko zamieszamy. Także musimy robić takie właśnie ruchy góra-dół. Aż wszystkie składniki nam się ładnie połączą. No tak prawie, że się wszystko połączyło. O, jak już nam się połączyły, to teraz dodamy nasze owoce. I teraz tak, moją żurawinę sparzyłam uprzednio, osuszyłam, teraz wrzucam do mąki. Po prostu nie możemy wrzucać taką, można powiedzieć, mokrą. I no i wrzucę też te moje kandyzowane owoce. I teraz to wszystko wrzucę do mojego ciasta. Nie wszystko musimy wsypać, a ja tak rękoma wybieram, ale to nic. Po prostu ciut mniej mąki. No i wylewam do foremek.
A tak w międzyczasie zrób na dole subskrypcję tutaj na Mandziarę Łewki i zaznacz dzwoneczek. Będziesz powiadamiany o wszystkich filmikach. Tak wyszedł mi piernik maślany. Wczoraj jak go piekłam, to troszkę ostygł, to już mąż mówi rozkrój i zaraz spróbujemy. Ja przy Was rozkroję, bo ja zrobiłam większą keksówkę i mniejszą. I teraz pokażę Wam, że rozkrawamy taki piernik. On jest przepyszny, mięciutki. Piernik jest miękki, bo nie ma miodu, wiadomo, nie musi leżakować, żeby był mięciutki. Zobaczcie, jak się fajnie rozkrawa. Ja jestem super zadowolona z tego piernika. O, zaraz Wam pokażę, jak ładnie wyglądają te wszystkie owoce, które wrzuciłam kandyzowane. Żurawina, pomarańcze i orzechy, rewelacyjne. Bierzemy taki dżemik, ja tutaj mam porzeczkowy i rozłożę go. O. I tak jak rozłożymy taki dżem na nasz piernik, to powiem Wam jedno, musi troszkę poleżeć 2-3 godzinki, przycisnąć czymś i on tak fajnie wsiąknie. Nie wiem, czy jeszcze wstawić, a chyba wystarczy. Także będzie super i jakby ktoś chciał, to może polewę dać. O, albo jeszcze raz rozkroić. I teraz tak przyciskamy, przyłożymy sobie czymś ciężkim, ale niekoniecznie. Ale możemy też, możemy jeszcze raz rozkroić, pokażę, w ten sposób, kto pierwszy raz będzie robił, może sobie rozkroić w ten sposób i też położyć, to okruszki leżą, zobaczcie, żeby nie był taki suchy na przykład, rozkładamy resztę dżemiku, albo jakąś masą możemy położyć, ale ja uważam, że dżem jest taki właśnie, przełamuje ten smak korzenny i jest rewelacja. Okej. Zobaczcie, i on teraz sobie tak poleży. Teraz sobie tak poleży i na przykład taki piernik za 2-3 godziny można serwować, tylko on musi wsiąknąć to i powiem Wam, że jest rewelacyjny. Pyszny. My zjedliśmy połowę keksówki. Nie odchodźcie od kanału. To jest najlepszy pomysł. To jest najlepszy pomysł, żeby taki piernik zrobić szybki. W sensie takim, że no produkty mamy w domu wszystkie. Maślankę każdy może kupić. Zapraszam Ciebie na mój kanał, na Mandziarę Łewki. Jeżeli Ci się spodobał ten przepis, to proszę udostępnij go. Rób subskrypcję mojego kanału, oglądaj mnie na Instagramie, na fanpage. No i czekaj na następne przepisy. Ja teraz przeplatałam przepisy polsko-włoskie, bo idą święta i to jest seria filmików świątecznych, a tak normalnie to gotuję po włosku dla męża Włocha i będą też dania włoskie. Oczywiście teraz też się pokazują dania włoskie na święta. I co? Alessandro, saluti la gente. Dai auguri. Ciao a tutti quanti e tanti auguri a voi e a tutte le vostre famiglie. Ecco, mój mąż pożyczył Wam wszystkiego dobrego z okazji świąt dla Was i dla całych Waszych rodzin. I ja też się przyłączam do tych życzeń i powiem wesołych świąt, czyli Buon Natale. Buon Natale. To składniki na ciasteczka świąteczne, tak zwane korzuszki. Pół kilo mąki, 250 g masła, 4 żółtka, 4 łyżki cukru pudru, 4 łyżki śmietany gęstej, ja mam 18%, ale można 22, 1 łyżeczka sodki, 1 łyżeczka octu, no i to wszystko. No i zrobimy te ciasteczka, wyrobimy ciasto, piekarnik nastawiamy na 180 stopni, góra-dół, będziemy piec około 7 do 10 minut. Później zrobimy polewę kakaową i obsypiemy też wiórkami kokosowymi. No to zabieram się do ciasta. Najpierw utrę masło. Masło utrę na tej tarce do mąki.
Tylko posypię mąką. Robię taką kulkę. Ok. Rozwałkujemy moje ciasteczka. Takiej grubości ciasteczka wykroję. No, będziemy sprawdzać. Tam 7-8 minut. Każdy piekarnik inaczej piecze. Jestem ciekawa, jakie wy robicie ciasteczka na święta. Jakie lubicie robić z dziećmi. Pierwsze już są gotowe. Wstawiam do piekarnika nagrzanego na 180 stopni góra-dół 7-8 minut, aż będą trochę takie rumiane. Tak wyglądają pierwsze ciasteczka, a teraz wstawiam drugie. Druga część, która wyszła z piekarnika, piekłam 10 minut. To jest trzecia brytwanka, którą będę wkładać. Tyle wyszło ciasteczek, jeden duży talerz, drugi mniejszy, a teraz zrobimy właśnie polewę i obtoczymy w wiórkach kokosowych. Do gotowania lukru będzie nam potrzebne 200 g cukru pudru, łyżka soku z cytryny i 2-3 łyżki letniej wody. No i teraz przygotowujemy. Teraz tak, sok z cytryny wlewamy, tu jest łyżka, wlewamy 1, 2, 3 łyżki i to wszystko zamieszamy. Musimy tak ładnie połączyć, aż nam powstanie taka właśnie lejąca masa. Jeżeli będzie trzeba, no to będziemy jeszcze dolewać tej wody. Oj, myślę, że troszeczkę doleję. Nie może być za bardzo, lejąca, bo wtedy będzie za bardzo lejąca na nasze pierniki. Ok, widać, jak ja to kręcę, widać. O, zobaczcie. O, i to jest taka gęsta. I taki lukier użyjemy do polania naszych pierniczków lub innych ciasteczek, które zrobimy. O, zobaczcie, jak fajnie. Nie robię na bazie białka lukru królewskiego, tylko na bazie soku z cytryny i wody. O, i teraz tak, o, zobaczcie, widzicie? Teraz go przełożę do drugiego pojemnika i zrobię kolory, nawet więcej wezmę, momento. Teraz właśnie rozłożyłam po łyżce do szklanych naczyń, dam po kropelce. Kto dobrnął do końca, wielki medal, a ja Was pozdrawiam serdecznie z Włoch i życzę Wam wesołych świąt, czyli inaczej Buon Natale i Felice Anno Nuovo, szczęśliwego nowego roku. Pozdrawiam Was z Rzymu, gdzie mieszkam od 1989 roku. I zapraszam na następne moje przepisy i zapraszam na moje kanały. Linki na te kanały zostawiam w opisie tego filmu. Ciao a tutti, ciao, ciao, ciao.